Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Moi drodzy, wydarzenia z ostatnich dni pokazują, że nigdy nie jest za późno, żeby się pogodzić, bo oto co się takiego wydarzyło. SEC pogodził się z Ethereum i chyba już wiemy, gdzie Gary Gensler będzie pracował za kilka miesięcy, może kilka lat, ale jak będzie, no to ujawnimy właśnie w trakcie tej dyskusji, przynajmniej postawimy kilka swoich prognoz. Łukasz, jak doszło do porozumienia? No więc właśnie czytałem kilka artykułów takich bardzo entuzjastycznych, że tak jest super i w ogóle, że ETH już jest commodity i tak dalej. I byłem tak pozytywnie nastawiony, aż do momentu, gdy trafiłem do źródła. Czyli przeczytałem treść Pismo? maila, czy Tak. pisma, bo to mailem było chyba przysłane. Trafiła do głównego prawnika stojącego po stronie Ethereum z SEC-u i tam treść jest faktycznie, że oni w tej chwili się wycofują i nie będą pozywać, ale i tam jest na końcu takie zastrzeżenie, ale to nie oznacza, że w przyszłości tego nie zrobią. No, rozumiem. Że to nie wyklucza w późniejszym terminie powrotu do tej sprawy. Nie, że coś zupełnie nowego, no bo to jest oczywiste, ale że powrotu do tego tematu i wznowienia prac nad pozwem. To tak jak czasami w umowach pisze się, że kara umowna, którą sobie ustawiamy, wcale nie wyklucza tego, że po jej zapłaceniu można dochodzić dalszego odszkodowania, jeżeli kara umowna jest niewystarczająca, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie, czy tam naprawę szkody. No właśnie, bo to ja spodziewałem się wczoraj, jak tylko zobaczyłem tę wiadomość gdzieś tam na X-ie, że Ethereum pójdzie no przynajmniej 10% w górę, a coś takiego się nie wydarzyło. No, ja cały czas mam wrażenie, że rynek jest w pewien sposób poddawany manipulacji, bo to, co się dzieje z kursem i Bitcoina, i Ethereum nie jest dziwne, jeśli chodzi o ten moment na rynku, tak, ale jest dziwne w stosunku do otoczenia dla mnie, bo na przykład news o wycofaniu pozwu, to powinno być coś tak gigantycznego, a tu taka cisza, nie? I zbliżają się ETF-y, ETH. Jestem przekonany, że najpóźniej w sierpniu je zobaczymy. Niektórzy mówią, że może jeszcze nawet w tym miesiącu. Fajnie by było, czerwiec, to byłoby bardzo, bardzo intrygujące. No ale a cena ETH, można powiedzieć, zaliczała ostatnio dosyć spore dołki w stosunku do Bitcoina i tak jakoś nie chce się oderwać. No teraz mamy faktycznie takie drobne wzrosty są, ale one są, no to nie jest jakaś wielki wzrost. Nie? Jedna ciekawostka, jak patrzę sobie na wykres, analizuję sobie stosunek ceny Bitcoina do Ethereum, no to wychodzi mi zawsze jakaś tam wartość niemianowana, która jest proporcją i proporcją tych dwóch cen i niedługo będziemy świadkami tego, jak średnia krótkoterminowa przybija długoterminową tej proporcji, co może oznaczać, że właśnie Ethereum przygotowuje się do tego, żeby jednak uderzyć i zaatakować szczyt. To nie jest porada inwestycyjna, ale faktycznie wiele osób mówi o tym, że jeżeli liczymy na większy zarobek, kosztem jakiegoś ryzyka, że jednak się nie uda, to lepiej wejść w Ethereum. Tak, no ja też się już zaliczam do tej grupy entuzjastów, jak gdyby właśnie tej teorii. No, ale właśnie, ta sytuacja, o której teraz sobie powiedzieliśmy, też zaskoczyła mnie, że rynek nie zareagował, chociaż powinien zareagować przynajmniej te 10%, co być może oznacza, że wtedy, kiedy mieliśmy skok wartości Ethereum te kilka tygodni temu, tam rynek powiedział, że zdyskontował to wszystko i teraz jedyną bardzo solidną i taką doniosłą rzeczą, czy doniosłym wydarzeniem jest właśnie pojawienie się tych ETF-ów. Cokolwiek innego się wydarzy w Ethereum, to rynek już wcześniej to po prostu przełknął. A z drugiej strony mamy deflacyjne Ethereum, o czym trzeba mówić głośno, to jest wielka... I przyrastająca ilość grubych portfeli. Przyrastająca ilość grubych portfeli. Powyżej 10 000 Ethereum. I topniejąca ilość Ethereum na giełdach. I to
topniejąca w sposób naprawdę zauważalny, tak samo jak Bitcoina zresztą, ale Bitcoina trochę mniej ubywa. Natomiast faktycznie jest drenaż, pomału robi się na giełdach. Mogę powiedzieć, że dotyczy to głównie oczywiście dużych giełd, bo myślę, że te mniejsze nie mają takiego wycofywania środków. No my możemy powiedzieć, że na Kanze przyrasta, więc Tak. jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o te główne giełdy, Binance, Kraken, tam widzimy duże spadki, duże wypływy. To jest z jednej strony niepokojące, no bo te giełdy mają bardzo dużą płynność, bardzo dużo transakcji tam się odbywa, no ale z drugiej strony oznacza, że wieloryby szykują się na dłuższy okres przechowywania środków, dłuższy, czyli pewnie nie dni, a tygodnie, miesiące i później będą chciały na pewno sprzedawać krypto. Warto obserwować, kiedy z powrotem te środki wrócą na giełdę. No właśnie, to co jest wielkim bogactwem, które jest niedostępne dla przeciętnego człowieka, jeżeli chodzi o klasyczny świat finansów, to to, że my tutaj widzimy znacznie więcej. Możemy wyciągać znacznie jakby ciekawsze wnioski, bo mamy dostęp do szerszego spektrum informacji. No to Łukasz, moje pytanie jest właśnie teraz takie. Co się wydarzy, jeżeli w czerwcu zobaczymy te ETF-y oparte o Ethereum? I rozszerzam pytanie. Powszechnie znanym faktem jest to, że wakacje raczej uchodzą za sezon ogórkowy. Nie zawsze tak było, nie w każdym sezonie, nie w każdym roku. Czasami potrafi się mocno na zielono patrzeć, ale raczej jak jeszcze wcześniej się rozmawiało z entuzjastami rynku krypto, przynajmniej są takie moje doświadczenia, no to spodziewamy się, że teraz trochę cena pójdzie w dół w lipcu, w sierpniu i we wrześniu na nowo zaczną się zakupy. Gdyby się okazało, że jednak tutaj SEC już zaakceptuje te formularze S1, jeżeli dobrze pamiętam, tak. I Ethereum wejdzie na Wall Street, no to nie będzie sezonu ogórkowego, prawda? No, możemy, myślę, popatrzeć sobie na kalendarz w taki sposób, żeby zobaczyć na przestrzeni lat, jak wyglądały dane miesiące, czy były wzrostowe, czy były spadkowe. I faktycznie miesiące letnie są bardzo często spadkowe. Natomiast w tej chwili ta sytuacja na rynku sugeruje, że raczej możemy mieć anomalię. Może się okazać, że będzie jakiś wzrost, ale pytanie, jak bardzo te ETF-y dobrze wystartują, bo ja sobie tak ustaliłem, że no nie spodziewam się, że będą lepsze niż Bitcoin, to wiadomo, ale powiedziałem sobie, jeżeli będą lepsze, jeśli chodzi o wpływ pieniędzy, będą lepsze niż 1/3 bitcoinowych, jeżeli wpływy w pierwszym 2 tygodniach, mówię tylko o wpływach, nie mówię o wypływach, bo wypływy też mogą być, ale jeżeli wpływy będą większe niż 1/3 tego, co działo się na Bitcoinie, to bym powiedział wielki sukces. Jeżeli będzie poniżej 1/6 tego, co było na Bitcoinie, to możemy mówić o pewnej porażce, a gdy będzie poniżej 1/10, no to możemy mówić, że bardzo, bardzo słabo. I to jest najlepszy moment, żeby przypomnieć Wam o tym, że skoro oglądacie ten program, to może warto rozważyć danie łapkę w górę, zasubskrybowanie tego kanału i podzielenie się jakimś komentarzem. Bardzo nam na tym zależy. A jeżeli naprawdę jesteście przekonani, że to było interesujące, to podzielcie się tym programem z kimś innym, udostępnijcie go. Pomożecie nam nie tylko w tym, żeby zwiększyć zasięgi, ale po prostu pomożecie w tym, żeby wiedza o krypto była bardziej dostępna i jeszcze szybsza była adopcja. No i właśnie a propos, teraz mieliśmy krótką przerwę, tutaj gdzieś zobaczycie zaraz takie zestawienie, które przygotowaliśmy, pokazujące to, jak wyglądały średnie ceny Bitcoina w każdym miesiącu każdego roku i pokolorowaliśmy je, ale w taki sposób, że jeżeli w danym roku średnia cena była niska, no to się pali na czerwono, jeżeli była w danym roku wysoka, to się pali na zielono, jeżeli była średnia, to biała. I tutaj widać faktycznie, że środek najczęściej, środek lata, czyli lipiec, sierpień, to były przeciętne miesiące, przeciętne, ale nigdy najgorsze. Generalnie rzecz biorąc, najgorsze miesiące są na początku roku, chociaż nie zawsze. Tutaj widać, że czasami jest to jakby zaburzone.
Ale tak czy inaczej, te miesiące, czy te lata, gdzie wakacje świeciły się na zielono, właściwie mieliśmy jeden taki rok, to był rok 2019, a to wynikało z tego, że 2019 był po prostu złym rokiem, więc cokolwiek tam się działo pozytywnego, no to zaczynało się napalić na zielono. Tak czy inaczej, jak będzie to, zobaczymy. Ostatecznie myślę, tak jak Łukasz powiedziałeś, że może dojść do tego, że wakacje będą jednak świecić się na zielono. Ale minimalnie. No właśnie zastanawiam się, jaki kapitał tutaj nam wpłynie. A dobra, bo tak jak powiedziałeś, faktycznie będziemy otwierać lampkę szampana, jeżeli w ciągu 2 tygodni czy miesięcy. No, powiedzmy 2-4 tygodnie, w takim okresie możemy... Jeżeli wpłynie 1/3 tego, co w tym samym okresie wpłynęło na Bitcoinie. No ja bym powiedział, że między 1/6 a 1/3, bo jeżeli będzie mniej niż 1/6, to znaczy, że słabo. Jeżeli będzie poniżej 1/10, to będzie tragedia. Myślę, że wpłynie dużo. Po czym to wnoszę? Po tym, że fundusze są bardzo, bardzo zmotywowane do tego, żeby dostarczać do SEC-u dokumentację, żeby jak najszybciej wystartować. Myślę, że fundusze to robią, bo być może znają oczekiwania też swoich klientów. Ale teraz ciekawa historia. Czytałem taki artykuł jednego dziennikarza, który postanowił spróbować zainwestować w ETF-y bitcoinowe. Tak. I zwrócił się do doradców. Tak. I rozmawiał z kilkoma doradcami, ani jeden doradca mu tego nie polecił. Wszyscy, z którymi rozmawiał, a przyszedł jako nowy klient i mówi, proszę pana, tam umówił się z tym doradcą, mówi, mam taki majątek, w co mam zainwestować, jakby pan pomógł mi zbudować, i tam dostawał różne propozycje i jak mówił sam nawet, ale ten bitcoin tutaj chyba 3-5% warto dać, to dostawał informację, że może lepiej nie, że lepiej poczekać. Na co poczekać? Że to jeszcze jest za świeże. Takie informacje, co moim zdaniem tylko wskazuje, jak niskie jest zaangażowanie tych doradców inwestycyjnych bitcoinowego ETF-a, że potwierdza to, że w tego ETF-a weszli ci, którzy byli zdecydowani. Oni nie potrzebowali dużej zachęty. Oni po prostu wiedzieli, co kupują. A co dopiero, oczywiście, jeżeli pojawi się nie indykator, tylko katalizator w postaci doradców, którzy zaczną jednak wspominać o tym więcej. No i tutaj ARK Investment mówi o tym wprost, że oni właśnie pracują nad tym i że będą mieli niedługo duży napływ. To samo Bitwise, który też ma ten jeden z głównych ETF-ów, że oni prowadzą rozmowy z dużymi instytucjami i spodziewają się naprawdę dużych napływów kapitału do tych ETF-ów w tym roku jeszcze. No właśnie, wygląda na to, że będziemy potrzebowali tych zakupów. Mówię teraz w imieniu wszystkich tych, którzy grają spekulacyjnie w krótkim terminie i dla nich tylko kurs. Dla wszystkich się liczy kurs oczywiście, czy tam cena Bitcoina, czy Ethereum, ale dla niektórych z nas liczy się w krótkim terminie, dla niektórych w długim. Wygląda na to, że argumenty, które miały przemawiać za przebiciem ceny Bitcoina na poziomie $100,000 jeszcze w tym roku, zostały odebrane przez kolegę z Fedu. Jak się nazywa szef Fedu? Jerome Powell. Tak, właśnie, przez kolegę Powella, który ogłosił ostatnio, że ci, którzy spodziewali się 3 obniżek stóp procentowych w tym roku, prawdopodobnie zostaną zawiedzieni. Jeżeli już, to jedna. Taką słyszałem wypowiedź. No i właśnie przypomnijmy może, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 tygodni, bo mieliśmy do czynienia z ujawnieniem przynajmniej 3 makroekonomicznych wskaźników w Stanach, które sprawiały, że bardzo często działaliśmy w przeciwfazie. Najpierw pojawiła się informacja o zatrudnieniu na rynku pozarolniczym, oni mają taką kategorię, i tam w skrócie rzecz biorąc okazało się, że jednak są podwyżki cały czas, ludzie zarabiają więcej, co jak gdyby nie daje argumentów do obniżania stóp procentowych. Później dowiadujemy się o inflacji za
za maj, jeżeli dobrze pamiętam, i okazało się, że ona była jednak niższa niż zakładano, czyli w miarę taki pozytywny sygnał. No ale koniec końców Fed mówi, że nie obniża stóp procentowych na razie. Teraz musimy czekać na kolejne decyzje. I właśnie, jak ty prognozujesz? Czy mając tę wiedzę, że stopy procentowe nie będą obniżane, pomimo tego, że mamy rok wyborczy, co oznacza, że prawdopodobnie jednak płynności dodatkowej za dużo się nie pojawi na rynku, no bo przy wysokich stopach to nie za bardzo działa. Czy ten argument ETF-owy może wesprzeć na tyle Bitcoina, żeby on jednak tą stówkę przebił? No, w tym roku. W tym roku ja jestem przekonany, że tak. Tutaj na pewno będziemy mieli ponad 100 000 w tym roku. Nie chcę być mega optymistą i mówić jak niektórzy, że nawet 300, bo takich znam, ale 100 wydaje mi się być bezpieczną wartością. W tym roku, podkreślam, w tym roku wydaje się, że... Ale na czym to wnosisz? W sensie, na jakiej podstawie? Albo może kilka elementów. Po pierwsze, uważam, że popyt na fundusz ETF-owy będzie rósł. Na koniec roku bardzo często ludzie jednak, którzy mieli jakieś dochody, zyski kapitałowe, dokonują dodatkowych inwestycji, a tutaj Bitcoin wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. I to jest chyba najistotniejsze, coraz bardziej przebija się do świadomości przeciętnego człowieka, mówię nie tylko Amerykanina, ale człowieka, że Bitcoin stanowi dobre zabezpieczenie przed inflacją, że to jest dobre zabezpieczenie, że to nie jest zabezpieczenie inwestycyjno-spekulacyjne, tylko że to jest zabezpieczenie przed utratą wartości z dużą obietnicą wzrostu. Dużą obietnicą wzrostu. I to myślę, że coraz częściej ludzie dostrzegają i firmy dostrzegają, zaczynają swoje Wiem, tylko że to są argumenty, nadwyżki kapitałowe lokalne. argumenty strategiczne, długookresowe. Tak, ale to się zwiększa i myślę, że jesteśmy już bardzo blisko. To tutaj myślę, że mały katalizator i ten taki skokowy wzrost do 70 kilku tysięcy w ciągu bardzo krótkiego czasu jest możliwy. Potem znowu chwila stagnacji, kolejny wzrost, kolejny i wydaje mi się bardzo prawdopodobnym to, że w tym roku te 100 000 będzie. Czy będzie, może będzie 95, no, ale myślę, że zbliżymy się do tych 100 i przekroczymy, myślę nawet. To jest moja wiara, moje założenie. Natomiast na to wpływa choćby to, że teraz coraz częściej na wiecach wyborczych, gdzie przychodzą tysiące ludzi, a jeszcze więcej ogląda, przychodzi Trump i mówi o kryptowalutach. Mówi o tym, to jest przyszłość i ta przyszłość ma być w Stanach. To jest przyszłość, Stany nie mogą tego przegapić. I to zwiększa bardzo mocno takie poczucie. To nie jest efekt natychmiastowy, nie? Tylko to jest moim zdaniem coś, co buduje w dłuższej perspektywie, a mamy pół roku jeszcze. W dłuższej perspektywie powinno zbudować. Mamy pół roku bez obniżonych stóp procentowych. Ale dodruk jest możliwy. No tak, tylko że jest bardzo utrudniony. To prawda, że kiedyś pokazywałeś na kwadransie i może gdzieś tutaj się pojawi ten wykres jeszcze raz. Pokazywałeś krzywą właśnie pieniądza M1, czyli tego najbardziej płynnego. I ona była bardzo podobna, to znaczy było widać, że tam, gdzie ta krzywa rośnie, czyli więcej kasy pojawia się na rynku, tam mamy wzrosty ceny Bitcoina. Tutaj zgłaszam w tej chwili wątpliwości, ale nie wyrażam jeszcze ostatecznie swojej opinii, czy uda nam się tę stówkę przekroczyć. A wy dajcie nam znać w komentarzu, jak wy uważacie, wzrośnie, spadnie, jesteśmy ciekawi, kto wygra. Czy pójdzie bokiem. No właśnie, tak jak powiedział Łukasz, czekamy na wasze opinie, będziemy śledzić, będziemy liczyć. Wiadomo, że bardzo nas to ekscytuje. Ja tylko chciałem powiedzieć, że moje przekonanie jest takie, że na pewno do końca przyszłego roku zobaczymy wysokie kwoty. Mówię na pewno, wszystko co ja i Łukasz tutaj mówimy oczywiście nie jest poradą inwestycyjną. To jest, wiemy, że to jest nudne jak flaki z olejem, co teraz mówimy. To jest tylko i wyłącznie porada koleżeńska, przyjacielska. Porozmawiajmy jeszcze o pewnych bitcoinach, które jak się okazuje są
na najniższym stanie, jaki był do tej pory notowany. No właśnie, chodzi Tobie o bitcoiny, nie wiem o co Ci chodzi. Chodzi mi o bitcoiny górników, czyli te bitcoiny, które zostały wydobyte i nieruszone. I okazuje się, że tych bitcoinów jest w tej chwili 1 900 000 Tak. i to jest o 50 000 mniej niż poprzedni, który najniższy Czyli to jest poziom. Takie ATL. ATL, tak. Co oznacza, że górnicy się już wyprzedali z zapasów, bo te 1 900 000 to z tego bardzo duża część to są bitcoiny Satoshiego i tych wszystkich innych początkowych, które prawdopodobnie są nie do ruszenia. No i cóż, nie będzie skąd kupować bitcoinów. Będą tylko bitcoiny albo od ludzi, którzy kupili, nie wykopali, tylko kupili od kogoś, albo od tych, co górnicy wydobywają, ale to są już stosunkowo małe ilości. To jest ciekawe, bo rozmawialiśmy tydzień temu o modelu Stock to Flow, Plan B, w tym swoim opracowaniu z marca 2019 roku napisał, że żeby ten model był jak najbardziej precyzyjny, trzeba określić, ile bitcoinów jest zagubionych albo już nie do odzyskania, bo tę wartość należy odjąć od stok. I on odjął póki co tylko z portfeli Satoshiego tę ilość, ale to jest koło 1 miliona. Ty mówisz o 1 900 000, więc... No, ja myślę, że zagubionych jest znacznie więcej. Tak. Myślę, że zagubionych może być nawet koło 1/4 wszystkich bitcoinów. No, pytanie, jak to właśnie mierzyć, no nie? Bo jedyny sposób, żeby to pomierzyć, to, żeby patrzeć, czy jakieś... Myślę, że na przykład jak nazywamy świeżo wykopane bitcoiny, a jeszcze nie wysłane nigdzie? Wymintowane bitcoiny. A, wymintowane. No to właśnie te wymintowane bitcoiny, które od dawna nie były ruszone, tutaj możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że one są już nie do ruszenia. Tak. No bo górnik musi z czegoś żyć, skoro po nich nie sięgnął, to... Zobaczcie, na nagrody, które były wypłacone w pierwszym, w drugim, w trzecim, w czwartym bloku, te nagrody leżą cały czas na tych adresach, na które zostały wykopane. Z tego, co mówisz, możemy założyć, że te bitcoiny górnicze, które od lat nie zostały ruszone, możemy potraktować jako zagubione. Takie, które nie wejdą Na pewno z kilku tysięcy pierwszych bloków to na 100%. No właśnie, no bo przecież górnik musiał z czegoś żyć. Jeżeli ich nie zużył, nie zutylizował do tej pory, no to wątpliwe jest to, żeby miał do nich dostęp. I to ma również znaczenie, choćby w modelu Stock to Flow, o którym często teraz tutaj mówimy, już od jakiegoś czasu, ponieważ okazuje się, że Bitcoin obok srebra i złota będzie tym dobrem, gdzie stok, czyli ilość dostępnego dobra w obiegu maleje. Nie tylko, że wolniej przyrasta, tak jak na przykład srebro czy tam złoto, ale maleje, dlatego że zaraz może się okazać, że ilość wykopanych bitcoinów każdego dnia będzie jest mniejsza niż to, co gubimy. Powiedziałam zaraz, być może to jest kwestia tam jeszcze kilku halvingów, ale to jest bardzo, bardzo istotne. Plan B, kiedy opisywał właśnie model Stock to Flow w swoim artykule, założył, że że bitcoinów jest mniej niż o 1 milion. Dlaczego? No bo wziął pod uwagę portfele Satoshiego. A tak naprawdę z tego, co tutaj mówimy, to może być ich i 2 miliony, albo i więcej. No ja wierzę, że to może być nawet około 1/4 wszystkich bitcoinów, czyli to jest aż, teraz szybko liczę, 1/4 z 25 milionów, tak? 5 milionów bitcoinów. Dobra, ale to tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam nasze przewidywania, natomiast jest pewna ciekawostka, pewna, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć, że anomalia, ale no brakuje mi teraz słowa. Chodzi o to, że na adres pierwszych bloków, na te portfele, znaczy na te adresy, na których zostały wykopane nagrody z pierwszych bloków. Jak nazywamy w ogóle te... Nazywam to tak formalnie Coinbase, ale ponieważ myli się często z nazwą firmy, to ostatnio jest to rzadko używana nazwa, ale Coinbase. Przynajmniej wiemy, skąd się wzięła nazwa Coinbase.
że tam w ogóle trafiają się jakieś wpłaty i to Tak. cały czas. Są wpłaty, ale nie ma wypłat. No tak. No zastanawiałem się dlaczego. Nie mam dobrego pomysłu, czemu ktoś miałby tam wpłacać. To nie są duże ilości, Tak. mówmy od razu, to są skromne, ale faktycznie na bardzo dużo tych pierwszych adresów dokonywane są niewielkie wpłaty. Na ten, który był w bloku pierwszym, sprawdzałem, ostatnia wpłata to był 15 bodajże maja tego roku. Ktoś wpłacił, kolejna transakcja wpłaty. Nie ma oczywiście żadnej wypłaty, ale jest kolejna transakcja wpłaty. Bardzo interesujące. Dlaczego? Dajcie nam znać, co Wy o tym myślicie. No, jeżeli to są drobne ilości, to bym założył, że mamy do czynienia z czymś symbolicznym, że chcę być uczestnikiem historii. To tak jakbyś było jakieś zdjęcie, nie wiem, ze strajków w latach 80. tutaj nie wiem, na Pomorzu i fajnie by było być na jakimś historycznym zdjęciu, nawet jako statysta gdzieś tam z tyłu. Tu mam dla Ciebie ciekawostkę. Okay. Znasz ten plakat z płyty Beatlesów Abbey Road? Oni przechodzą przez ulicę. Tak. Tam w tle, w cieniu stoi jeden gościu i go znaleźli. Wiemy, kto to jest. Przypadkowy przechodzień, który tam był, jest faktycznie, wiemy, kim jest ta osoba. Spróbujcie dać nam w komentarzach znać, czy wiecie, jak on się nazywa. Jestem bardzo ciekawy, czy dokopiecie się do takiego detalu. No to ja w takim razie muszę Ci powiedzieć o tym zdjęciu, które zrobił dziennikarz czy fotograf National Geographic, chyba właśnie gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, tej młodej kobiety, która ma spojrzenie pełne niepokoju. Ją również odnaleziono i zrobiono jej ponownie zdjęcie. To taka ciekawostka. Ale najciekawsze jest co innego. Jak była płyta Nirwany, czy ona się nazywała Nevermind? Nie. Nevermind, no tak, chyba tak. Chłopca. Gdzie był ten znany ich przebój Smells Like Teen Tak, Spirit? to jest zdjęcie niemowlaka, które nago płynie sobie w wodzie. No więc ten mężczyzna już dzisiaj ostatnio domagał się wypłaty odszkodowania, bo mówi, że całe życie to za nim chodzi. Przy czym za to zdjęcie rodzina dostała kasę kiedyś. Nie jakąś wielką, po prostu sprzedali tam, nie wiem, pewnie za $1000. Po prostu jakąś tą kasę dostali. Przegrał w sądzie ten chłopak. No i słusznie. Trudno. No tak, no. To tak jak nasz wielki wieszcz Sapkowski domagał się swego czasu dodatkowej opłaty od... No ale tam się dogadali. Dogadali się, bo faktycznie tam była taka sytuacja według mnie troszeczkę nieczysta, ale tam doszło do porozumienia. Kiedyś o tym pogadamy. No to przechodzimy do ciekawostek. Tak, najważniejsza rzecz. Może Sławku, Ty zacznij. Nie wiem, czy zauważyliście, dzisiaj w trakcie tego nagrania było dużo cięć. Czasami nagrywaliśmy z Łukaszem jakieś wypowiedzi po raz tam 4. czy 5. Mieliśmy wyzwania techniczne związane ze sprzętem, więc mam nadzieję, że to, co mówiliśmy, było w miarę spójne, bo już nie wiedzieliśmy, kiedy co powtarzamy. I to mi przypomniało historię o tym, jak Wojciech Jaruzelski w 1981 roku, 13 albo 12 dnia grudnia, bo to chyba było dzień przed ogłoszeniem stanu wojennego, przyjechał do właśnie telewizji, do studia telewizji, żeby nagrać to przemówienie, gdzie ogłasza stan wojenny. Widziałem kiedyś wywiad z osobą, która była tam obecna, z pracownikiem telewizji i powiedział tak, ten pracownik, że Wojciech Jaruzelski wszedł, był zmęczony, ale nagrał wszystko bez dubla. Wow. To było jego pierwsze nagranie, nagrał i wyszedł. Więc nam teraz się bez dubla nie udało nagrać tego nagrania, ale taką ciekawostką właśnie się z Wami dzielę. No a moja ciekawostka jest zupełnie innej natury, chociaż może trochę powiązana z panem Wojciechem Jaruzelskim, bo on bardzo często występował, albo może chyba nawet zawsze, pod krawatem. W mundurze. I muszę powiedzieć, że nie z jego powodu, ale w ogóle zaintrygowało mnie jedno badanie. Otóż amerykańscy naukowcy zbadali w 2018-2019 roku, jaki wpływ ma noszenie krawata na ilość krwi dostarczanej do mózgu. I okazało się, że krawat, nawet poprawnie noszony, ogranicza do 7,5% przepływ krwi do mózgu. Miejcie to na uwadze, gdy będą Wam kazali nosić krawat, możecie użyć tego argumentu, jeżeli nie chcecie go nosić. Dokładnie tak. I moi drodzy, to wszystko w tym wydaniu telewizyjnym Kanga No Comment. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku. Ocencie w skali od 1 do 6.
I koniecznie, tak jak już mówił Łukasz, nagrywałeś to. Tak. Wszyscy mieliśmy problemy. Zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, skomentujcie, udostępnijcie. Będzie nam szalenie miło. I widzimy się oczywiście w najbliższy wtorek na kwadransie z Kangą i zapraszamy wszystkich na AME. Tutaj pełna informacja kiedy, gdzie i jak. To jest dla nas ważne, żebyście nie tylko byli w czasie AME, ale też żebyście przysłali wcześniej jakieś pytania i pomogli nam się dobrze przygotować. Chętnie odpowiemy na każde. Sławek uwielbia odpowiadać na te trudne pytania, więc nie szczęście nas, piszcie, zadawajcie pytania. Postaramy się na wszystko, na co możemy udzielić odpowiedzi, udzielić jak najpełniej. Dzięki, wszystkiego dobrego. Hej. Cześć.